I przechodzimy do kolejnej części, kolejnych lekcji w ramach scenariusza z wirusów. Chorobotwórczość, czyli wirusy versus układ odpornościowy. Powód, dla którego wirusy cieszą się tak złą sławą, a prawda jest taka, że z punktu widzenia ewolucyjnego są naprawdę potrzebne. Ale na razie skupmy się na tym obszarem bardziej właśnie antropocentrycznym. Kiedy jesteśmy chorzy, a kiedy jesteśmy zdrowi? Co oznacza, że ktoś jest zdrowy, a co, że jest chory? Kluczowe idee, jakie tutaj możemy poruszyć, to na czym właściwie polega choroba, co jest chorobą, a co nią nie jest. Tu również jest bardzo ciekawy obszar do dyskusji z uczniami. Inny aspekt, również temat bardzo interesujący do realizacji, mianowicie czy maseczki dają jakąkolwiek formę ochrony. Można tą aktywność zrealizować na dwa sposoby. Na przykład przeprowadzić dyskusję z uczniami, a następnie włączyć film, który tutaj mają Państwo załączony. Druga opcja, i myślę, że trochę ciekawsza, jest zrealizowanie projektu z uczniami. Tu akurat Państwo mogą zobaczyć poster moich uczennic, które badały skuteczność maseczek ochronnych właśnie przy pomocy takiego roztworu z fluoresceiny. Wzięły 3 rodzaje, właściwie 4 rodzaje maseczek i sprawdzały, pryskały je od strony wewnętrznej fluoresceiną, roztworem fluoresceiny, a następnie przy pomocy promieniowania UV sprawdzały, w którym przypadku ta fluoresceina przeszła na drugą stronę i następnie przeanalizowały też wyniki, co było, myślę, że dość ciekawym dla nich doświadczeniem, ale również dla klasy, która mogła naocznie zobaczyć, że rzeczywiście maseczki mają znaczenie i mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów w kropelkach naszej śliny. Nadal pozostając w obszarze naszego zdrowia, kolejnym problemem jest to, jakie mogą być konsekwencje zakażenia wirusowego dla komórki i dla organizmu. Czy każde zakażenie jest niebezpieczne? Rozpoczynamy od stworzenia mapy myśli. Następnie nauczyciel prezentuje informacje dotyczące konsekwencji zakażenia wirusowego i mogą tą mapę myśli zweryfikować. Inną aktywnością, już troszkę zostawiając naszą chorobotwórczość, a dokładnie wirusów, chorobotwórczość na nas, jest stworzenie listu gończego za wirusem. Można zrealizować to zadanie na lekcji. Można również jako zadanie domowe. Wtedy też te listy gończe są troszkę bardziej dopracowane. Uczniowie muszą stworzyć właśnie taki portret tego wirusa, gdzie on występuje, jaka jest droga rozprzestrzeniania. Muszę przyznać, że prace później wychodzą bardzo ciekawe. Inna propozycja, mianowicie czy rośliny i zwierzęta też chorują. W tym przypadku głównym problemem jest to, czy powinniśmy skupić się nad ochroną przed epidemiami, które zagrażają roślinom, a nie ludziom. Uczniowie wcielają się w członków Stowarzyszenia Ochrony Żywności, dostają różne choroby roślin i zwierząt, no i mają przeanalizować, jakie znaczenie ekonomiczne miałaby dla nich taka epidemia, takiej choroby. Dostają stosowne informacje, no i następnie mają stworzyć rekomendacje dla hodowców i plantatorów. No i zasadnicze pytanie.
Czy po tym wszystkim jesteśmy sami w walce z wirusem? Uczniowie mają stworzyć analizę SWOT dotyczącą tego, właśnie czy jesteśmy sami, czy nasz układ odpornościowy wystarczy, czy może leki przeciwwirusowe tu mogą mieć dobry wpływ na walkę z infekcją. Również tutaj oprócz tej infografiki do analizy SWOT do scenariusza są załączone materiały źródłowe dotyczące leków przeciwwirusowych i interferonu. Na końcu zadania ewaluacyjne. I w ramach tego scenariusza, całego scenariusza wirusów, zaproponowałyśmy kilka różnych projektów. Jednym z nich jest to właśnie, czy każda infekcja wirusowa jest niebezpieczna. Uczniowie mogą zrealizować ją w różny sposób, jakby rozwiązać ten problem i zrealizować ten projekt. Parę grup moich uczniów właśnie go realizowało i realizowali go w różny sposób. Część tylko analizowała wiadomości teoretyczne, część przeprowadziła sondę, część wywiad z lekarzem. Co było tu interesujące, to że później oni konstruowali swoje wyniki w formie posteru, co też było dobrą okazją, aby się nauczyli, jak uporządkować ich informacje, w jaki sposób to powinno być czytelne, w jaki sposób formułować cel naszego projektu. Tu muszę powiedzieć, że chociaż robili to pierwszy raz, nigdy wcześniej tego nie realizowali takich projektów, nie tworzyli też posterów naukowych, to poszło im całkiem nieźle. I partnerzy, jakich mamy w tym projekcie, tak jak wspominałam, część z tych partnerów jest, właściwie większość zdecydowana, jest z terenów Poznania i Wielkopolski, ale myślę, że jak na przykład w przypadku diagnostyki, która jest firmą działającą na terenie całego kraju, byłaby szansa zdobycia kontaktu również do innych części Polski.